Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach. Tematem dzisiejszego spotkania jest balans emocjonalno-fizyczny, psychiczny. Bardzo ciekawy temat i bardzo potrzebny. Przygotujcie sobie dzisiaj koc i 2 klocki. Zapraszam do praktyki. Zaczniemy od pozycji w klęku. Jest to taka fajna pozycja, która świetnie działa na nasz stan taki emocjonalny, psychiczny. Jeżeli czujemy, że za dużo w głowie jest myśli i te myśli kotłują się w głowie i nie dają nam spokoju, to fajnie na chwilę, na minutę, 3-5 minut zrobić sobie to ćwiczenie, tyle ile wytrzymacie. Dzisiaj zrobimy trochę skróconą wersję, ale jak chcecie, to potem w swoich przestrzeniach domowych możecie dłużej w tej pozycji trwać. Jeżeli coś dzieje się z kolanami, jakieś są duże napięcia w przestrzeni nóg, kolan, to podłóżcie sobie kocyk pod kolana, żeby było wygodniej, komfortowo. I teraz tak, stopy mogą być razem, nie muszą, mogą być też rozstawione na szerokość bioder. Przenoszę ręce do przodu, wysoko ustawiam miednicę i na wydechu kładę środkową część czoła, ten punkt, który jest między brwiami, kładę na klocku. I tutaj tą głowę możemy położyć na klocku lub na podłodze. Dzisiaj zrobimy na klocku, ale podłoga to też jest bardzo dobry wariant, bo wtedy czoło ma bezpośredni kontakt z ziemią. Dobrze, łokcie wyprostowane, rękoma lekko odpycham się do tyłu i miednicą pracuję w tył. Zamykam na chwilę oczy. Kieruję swoją uważność na oddech i wyobrażam sobie i odczuwam, że poprzez wydechy do ziemi przez tą środkową część czoła oddaję te zbędne napięcie, które zgromadziło się w głowie, w mózgu, w tym systemie nerwowym naszego organizmu, w naszym ciele. I dosłownie użyjcie swojej wyobraźni i na wydechach przez czoło, które dotyka ziemi, oddawajcie te zbędne myśli. Myśli, które zakłócają Wam spokój. Myśli, które Was nakręcają. Myśli, które obniżają energetykę ciała, osłabiają nas. Myśli, które powodują, że denerwujemy się. Może nawet wpadamy w panikę. Już doskonale tam wiecie, co chcecie sobie przez to czoło wypuścić do ziemi. Długi wydech. I jeszcze jeden taki oddech, wdech, wydech. I przejdziemy do klęku. Unosimy głowę. Odkładamy na chwilę klocek. I teraz z kolejnym wydechem połącz już stopy i usiądź pośladkami na pięty. I idziemy do góry. Wdech. Podnosimy tułów, rozstawiamy stopy na szerokość bioder i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze 2 powtórzenia. Do góry wdech. Pełne oddechy. Pełny wdech, pełny wydech. I jeszcze raz. Skup się na tym, co robisz. I lecimy w górę. Wdech. Rozstawiamy stopy na szerokość bioder i na zgiętych nogach podnosimy kolana i rozciągamy kręgosłup. Sięgamy miednicą w tył. Kładziemy kolana na macie. Wdech. Wydech. Opuszczamy pośladki na pięty. Lecimy w górę. Wdech. Wydech. Uproszczona wersja psa z głową do dołu. Wdech. Jeszcze raz wdech.
Wyprostuj kolana, pies głową do dołu. Połóż kolana, wdech, wydech. I jeszcze raz. Zatrzymaj się na chwilę w pozycji psa z głową do dołu. W tej sekwencji, w tym przejściu, które robiliśmy przed chwilą, możecie pozostać też tak długo, jak chcecie. Można też pozostać w niej do zmęczenia organizmu. Dobrze, kładziemy kolana. I na chwilkę jeszcze raz wrócimy do tego pierwszego ćwiczenia z czołem na klocku. Wysuń ręce do przodu. Miednicę zostaw wysoko. O. Wyprostuj łokcie. Zamknij na chwilę oczy. Można podwinąć palce stóp. Nie trzeba. Komfortowo poczuj się w tej pozycji. I jeszcze raz przekieruj uwagę na czoło, na środek czoła. Poczuj, jak czoło dotyka klocka lub ziemi. I na wydechach jeszcze raz oddajemy w głąb ziemi to, co zakłóca spokój naszemu organizmowi. Wszystkie zbędne myśli w tym momencie sobie wychodzą z naszej główki. O, bardzo dobrze. Czasami jest tak, że to jest jedna myśl, która taka natrętna. To może być ta jedna myśl, możesz się tylko na niej skoncentrować. I jak poczujesz, że już jest pusto w głowie, to może pojawić się kolejna myśl, albo może zakończyć ćwiczenie. Oddech może być też taki mocniejszy. Mogą być mocniejsze też wydechy. To wszystko zależy właśnie od tego, w jakim jesteśmy stanie, co tam się u nas aktualnie dzieje. Z kolejnym wydechem wyprostujemy już plecy. I tak jak wcześniej mówiłam, to ćwiczenie może trwać dużo dłużej. Fajnie też je robić w naturze. W lesie, na łące, na trawniku jakimś, na plaży. Dobrze. Rozluźniamy ramiona. Usiądźcie sobie na chwilę na piętach. Jeżeli nie możecie przyjąć tej pozycji, uklęknąć na swoich nogach, można wstać na chwilę i krążenie ramion. I teraz za prawą ręką zrób skręt, wdech i wydech. Spójrz za ręką do tyłu, w górę, do tyłu. Jeszcze raz. Ostatnie powtórzenie na tą stronę i druga strona, lewa. Wdech i skręcam ciało w lewo. Tym ruchem, który wykonuję teraz, oprócz tego, że poprawiam elastyczność i ruchomość w przestrzeni stawu barkowego, to ja też udrażniam płuca, klatkę piersiową i serce. Opuszczamy ręce i obie ręce. Wdech i wydech. Rozkręcamy się, rozbudzamy ciało i oddychamy. Nie zatrzymujemy powietrza. I jeszcze 2 powtórzenia. Dobrze, kładziemy ręce na podłodze, połóżcie przedramiona i zróbcie 3 kocie grzbiety. Podwijam kość ogonową, zaokrąglam plecy i prostuję. I jeszcze raz zaokrąglam plecy. Prostuję. Ostatnie, 3 powtórzenie. Niech rozrusza się kręgosłup. Ok, i idziemy w górę. Teraz przejdziemy sobie do takiej pozycji równoważnej. Przenieś prawą stopę, prawą nogę za lewą. I przekręć ciało. Napinam prawe udo, wciągam lekko dolną część brzucha, dolną ręką odpycham się od maty, oddalam ramię też od ucha, nie ściskam szyi. Podnieś rękę prawą do góry i zrób teraz 4 pogłębienia do tyłu. 2, 3 i 4. Kładziemy rękę na biodrze, napinam mocniej brzuch
I na wydechu podnoszę nogę do linii pośladka. Wytrzymanie. Jeżeli czujesz się komfortowo, podnieś rękę. 4, 3, 2 i wracamy. Opuść rękę, opuść nogę. Przejdź do klęku. 1 kocik grzbiet. I rozluźnij. Będę teraz tyłem do Was, robimy to samo na drugą stronę. Przestawiam lewą stopę za prawą i skręcam ciało w drugą stronę. Napinamy lekko brzuszek i do góry lewa ręka. Sięgnij lewą dłonią do sufitu, a prawą ręką odpychaj się od ziemi. I 4 pogłębienia do tyłu. 1, 2, 3, ręka w tył. I zatrzymaj rękę i jeszcze mocniej oddal dłoń od dłoni. I teraz lewą rękę połóż na biodrze, napnij mocniej mięśnie brzucha i z kolejnym wydechem podnieś lewą nogę do linii pośladka i sięgnij nogą w dal. Jeżeli czujesz się komfortowo, podnieś lewą rękę do góry, w razie czego ręka może być na biodrze. 4, 3, 2, kładziemy rękę na biodrze i opuszczamy nogę. Przechodzimy do klęku, kładziemy przedramiona na macie, zaokrąglamy plecy, wydech, wdech, spójrz przed siebie i jeszcze raz zaokrąglamy plecy, wydech i wdech, spójrz przed siebie. Fajnie. No, przechodzimy teraz do przestrzeni nóg naszych. Kot zostaje. Połóżcie sobie ten kocyk na środkowej części maty i w zasięgu ręki mamy klocki. Można je położyć już po bokach maty. Następnie prawą nogę wysuń do przodu i połóż ręce na podłodze. I jeżeli teraz Ci ciężko sięgnąć rękoma do podłogi, to można tutaj sobie podłożyć klocki i odpychać się rękoma od klocków. Ja zostanę dzisiaj z klockami. I teraz wychylam miednicę do przodu, w przód, przyklejam palce prawej stopy do maty i cofam miednicę. Prostuję nogę do pierwszego przyjemnego oporu. I znowu wychylenie miednicy w przód i cofam miednicę, nie odrywając palców od maty. Wdech, wydech i jeszcze raz. I pozostań w tym wychyleniu do przodu. Podnieś ręce przodem do góry, wdech i skieruj wzrok do góry. Połącz dłonie, sięgnij opuszkami palców do sufitu, wypychaj lewe biodro do przodu i prawą stopą odpychaj się od maty. Rozplącz ręce, oddal je od siebie. Opuszczamy, kładziemy ręce na klockach i teraz cofamy miednicę i podnoszę palce prawej stopy. Czyli robię teraz ten ruch. Wychylam lekko ciało do przodu, prostuję prawe kolano, cofam miednicę i palce na siebie. Jeszcze 2 razy. Wdech. I to samo. I pozostań teraz w tej pozycji, stopa zadarta. Odepchnij się rękoma od klocków. Można też odepchnąć się opuszkami palców lub wnętrzem dłoni i mocno na siebie palce. Prostuj prawe kolano i cofaj miednicę. Oddychamy. Kładziemy stopę na macie, prawą stopę. Wdech, wychylenie bioder do przodu. Spójrz za rękoma do góry. Wydech, cofnij miednicę. I zrób skłon, zegnij łokcie. I znowu wdech i wydech. Wdech, wydech. Ostatnie powtórzenie. Wdech i wydech. Dobrze. Druga strona. Lewa noga do przodu. Klocki zostają. Wychylenie bioder do przodu.
Niech rozciągnie się teraz przód prawego uda. Przyklejamy palce lewej stopy do maty, cofamy miednicę i prostujemy kolano tyle, ile możemy. I do przodu. Wdech. I wydech. Cofnij miednicę. Wdech. Wydech. Jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. Cofamy. I pozostań. Wypchnij miednicę. Unieś mostek. Przenieś ręce przodem do góry. Połącz wnętrze dłoni. Sięgnij rękoma do góry do sufitu. Lewą stopą odpychaj się od maty. Prawe udo cały czas. Przód prawego uda jest rozciągnięte. Jeszcze dłuższe ciało. Opuszczam ręce. Cofam miednicę, podnoszę palce lewej stopy. Pogłębiam lekko skłon i wychylenie bioderek. Wydech, tył, palce na siebie i do przodu. I jeszcze raz. Pozostań. Odepnij się opuszkami palców od klocka. Cofnij lewy pośladek i jednocześnie nogą lewą pracuj do przodu. Zasysamy łopatki. Długi kręgosłup, długa lewa noga, udo napięte. I łączymy teraz te dwa ćwiczenia. Wychylamy biodra, wdech. Wydech. Cofamy. I pogłębiamy skłon. Wdech. Wychyl bioderka, podnieś ręce do góry. Wydech. Cofnij biodra. Skłon. Wdech. Postaraj się w taki miękki sposób przechodzić z jednego ćwiczenia w drugie. I ostatni raz. Super. I wracamy. Cofnij lewą nogę. I zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie dla bioderek. Wysuń prawą nogę w przód. I teraz ustaw prawą stopę na zewnętrznej krawędzi i rozchyl udo kolano na zewnątrz. Rękoma odepnij się od klocków. I na chwilę niech noga zostanie w takim odchyleniu na zewnątrz. Rękoma odpychaj się od klocków. Miednica opuszczona. Ręce aktywne odpychają się od klocków, łopatki schowane i prawe udo na zewnątrz. Dobrze. Podnosimy nogę. Wracamy. I teraz druga noga do przodu. Ustaw stopę. Rozchylamy udo. Lewą stopę kładziemy na zewnętrznej krawędzi i puszczamy udo na zewnątrz. Ta noga sama się zatrzyma. Odepnij się rękoma od klocków, opuść bioderka i pozostań w pozycji. Tą zewnętrzną krawędzią lewej stopy odpycham się delikatnie też od maty. Ta stopa jest aktywna. Biodra w dół. Ręce odpychają się od klocków. Długi kręgosłup. I w odwiedzeniu lewe udo, lewe biodro. Jeszcze chwila. Fajnie. Wracamy. Na chwilkę przejdź do klęku. Połóż ręce na klockach. Możesz pozostać na kocu lub przejdź na matę. Stopy razem, kolana szerzej. Adho Mukha Virasana. Głowa między ramionami. Jeszcze 2 oddechy. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do asan wysokich, pozycji wysokich, stojących. Odkładamy klocki. Przejdź do przysiadu. Lekko zegnij kolana. Połóż ręce na udach i kręg po kręgu wyprostuj kręgosłup. Dobrze, stajemy przodem do mnie na środku maty.
Rozstaw stopy na szerokość bioder. Następnie przejdź do rozkroku. Ustawiamy stopy do trikonasany, do pozycji trójkąta. Lewa stopa lekko do środka, prawa stopa na zewnątrz, 90 stopni, ramiona w bok. Biodra patrzą do przodu, wdech, wydech, pozycja trójkąta. Skręcaj bioderka na zewnątrz, brzuch, klatkę piersiową. Możesz spojrzeć za ręką, jeżeli jest problem z równowagą, to patrz przed siebie. To spójrzcie teraz przed siebie, wstajemy wdech, powiększamy trochę rozkrok lewą nogą, wydech, wojownik drugi, Virabhadrasana 2. Rozciągnij ramiona, prawą stopą odpychaj się od maty, lewe udo napięte. Następnie podnieś ręce do góry i teraz podnosimy lewą piętę, ustawiamy lewą stopę na palcach, wojownik pierwszy. Sięgnij lewą piętą w tył, ręce w górę. Prawą nogą odpychamy się od ziemi. I teraz połóż ręce na biodrach, podejdź lewą nogą do przodu, przenieś ciężar ciała na prawą nogę, patrz przed siebie i sięgnij teraz lewą nogą w tył, opuszkami palców lewej stopy w tył i daj ręce na zewnątrz w tył. Oddychaj. Połóż ręce na biodrach, postaw nogę lewą, wróć do wojownika pierwszego z podniesioną piętą. Odwracamy się przodem do mnie. Wojownik drugi. Trikonasana. I do góry wdech. Dajcie palce stóp do wewnątrz. Troszeczkę zmniejszamy rozkrok. Prawa stopa lekko do wewnątrz. Lewa na zewnątrz wdech. Wydech. Trikonasana. Odepnij się dolną ręką od łydki. Skręć brzuszek, miednicę, klatkę piersiową. Wraca głowa, wstajemy. Prawą nogą powiększamy dystans, wydech, wojownik drugi. Rozciągnij ramiona, aktywne obie nogi. Otwarta klatka piersiowa, długie ręce, spokojne oczy. I teraz podnieś ręce do góry, podnosimy prawą piętę, odwracamy ciało w lewą stronę, Virabhadrasana 1, wojownik pierwszy. Sięgnij prawą piętą w tył, lewą stopą odpychaj się od ziemi. I teraz ręce na biodra. Podejdź prawą nogą, wychyl lekko ciało do przodu, przenosisz ciężar ciała do przodu, sama unosi się prawa noga, wyprostuj ją i sięgnij opuszkami palców prawej stopy w tył, daj ręce w tył, odwróć wnętrze dłoni, patrz przed siebie, rozluźnij oczy, oddech, spokojny wdech, wydech. Połóż ręce na biodrach, cofnij nogę, postaw do wojownika, ręce w górę, wdech. Wojownik drugi. I teraz wyprostuj kolano, trójkąt. Wstajemy. Stopy do środka i ręce na biodra. Stań na chwilę na szerokość bioder. Połóż ręce na klatce piersiowej. Ureguluj oddech. Poczuj, jak ciało stoi na macie.
i otwieramy oczy. Robimy jeszcze raz tą samą sekwencję. Stajemy szerzej, ramiona w bok, lewa stopa, prawa, trójkąt na prawą stronę. Wdech i wydech. Wdech, góra. Powiększamy dystans. Wojownik drugi. Wydech. Podnieś lewą piętę. Podnieś ręce. Wdech. Wydech. Wojownik pierwszy. Przenieś ręce na biodra. Wdech. Podejdź, patrząc przed siebie. Podnieś lewą nogę i ręce w tył. Wydech. Noga stojąca, lekko zgięta. Wracamy do wojownika pierwszego. Wydech. Wojownik drugi. Wydech. Trikonasana. Wdech. Wydech. I wstajemy. Wdech. Druga strona. Odwróć stopy. Prawa, lewa na zewnątrz. Ramiona w bok. Zatrzymaj. Wdech. Wydech, Trikonasana. Wstajemy. Wdech. Powiększamy dystans. Wojownik drugi. Wydech. Podnieś ręce. Podnieś prawą piętę. Virabhadrasana 1. Wydech. Ręce na biodra. Podejdź prawą stopą. Wychylenie ciała do przodu. Taka uproszczona wersja wojownika trzeciego. Ręce w tył. I wracamy. Ręce na biodra. Wdech. Wydech. Wojownik pierwszy. Wdech. Przejście. Wydech. Wojownik drugi. Wdech. Trikonasana. I wstajemy. Stopy do centrum. I stań. Jeszcze raz na szerokość bioder. Połóż ręce na sercu. Zamknij na chwilę oczy. Wyreguluj oddech. Osadź stopy w ziemi, w podłodze. Poczuj, jak stoi na ziemi prawa i lewa noga. Poczuj, jak czubek głowy podpiera teraz sufit. Ciało robi się dłuższe i jeszcze bardziej stabilne. Poczuj, jak to ciało stabilnie stoi teraz. Dobrze, otwieramy oczy. Świetnie. To teraz jeszcze przejdziemy na chwilę do klęku. Połóżcie przedramiona na macie, na szerokość barków, szerokie palce dłoni, łokcie przed linią ramion. Ustawiamy ręce, dłonie tak jak do pozycji psa z głową do dołu. Podwijamy palce stóp. I teraz podnosimy kolana, tak jak do pozycji psa i odpychamy się od przedramion, dłoni, łokci, odpychamy się do tyłu. Teraz wyprostuj kolana, tyle ile możesz i spróbuj podejść stopami w kierunku głowy, też tyle ile możesz. I teraz mocno przed ramionami odpychaj się w górę, tak jakby ktoś nas ciągnął za miednicę pośladki w stronę sufitu. Oddychaj. Wiem, że ta pozycja jest trochę trudniejsza. Wytrzymajcie. I wracamy. Połóżcie kolana. Skłon do przodu, zgięte łokcie. Niech rozluźnią się barki, niech rozluźni się szyja, głowa.
I jeszcze raz powtórzymy to samo. Kładziemy przedramiona na macie, szerokie palce dłoni, doklej dłonie, nadgarstki, przedramiona i łokcie. Rozstaw stopy na szerokość bioder. Odpychamy się od przedramion do tyłu. Wyprostuj kolana tyle, ile możesz. I teraz podejdź stopami. I sięgnij miednicą w górę, w górę, w górę. Chowaj łopatki. Odpychaj się wnętrzem dłoni, nadgarstków, przedramion i łokciami. Jeszcze 2 oddechy. Końcóweczka, wytrzymajcie. I wracamy. Pięknie. Skłon do przodu, łokcie zgięte, rozluźnione ramiona, barki. Rozluźnij obszar szyi, obszar głowy, barków i obszar klatki piersiowej, odcinka piersiowego, kręgosłupa. Długi, spokojny wdech. Długi, spokojny wydech. Jeszcze bardziej na wydechu rozluźnij ciało. Po tym napięciu, po tej akcji, która teraz się pojawiła. I jeszcze jeden taki oddech. Świetnie. I wystarczy. Dobrze, to teraz przejdziemy do skłonu. Dobierzcie sobie kocyk. Podłóżcie koc pod pośladki. Usiądziemy w dandasanie. Na krawędzi krzesła. Koca. I rozstaw troszeczkę szerzej stopy. Stopy tak na szerokość bioder lub ciutkę szerzej. Prostujemy kolana, napinamy uda. Jeżeli jest ciężko wyprostować nogi, siadamy wyżej. Do góry ręce wdech. Rozciągnij ciało. Aktywne stopy, nogi. Wydech, skłon. Połóż ręce tam, gdzie one chcą teraz sięgnąć. Nie tam, gdzie chce sięgnąć głowa, tylko tam, gdzie fizycznie ciało może sięgnąć, tam gdzie dłonie mogą sięgnąć nóg. Czyli te nogi, ręce mogą być przy kolanach, przy łydkach, przy kostkach lub na palcach stóp. Swobodny skłon do przodu. I teraz wyprostuj łokcie, wdech. Zasysamy obszar nerek, łopatek oraz nóg. I teraz z kolejnym wydechem rozchylimy, zegniemy łokcie na zewnątrz. Patrząc przed siebie, pogłębiasz skłon. Patrz przed siebie i pogłębiaj. Nawet jak jesteś tutaj, to patrz przed siebie i pogłębiaj. I teraz ustaw głowę w przedłużeniu kręgosłupa. Oddal ramiona od uszu. Rozchyl łokcie. I czubkiem głowy zapracuj do przodu. Na wydechach rozluźniaj plecy. Niech rozciągają się tyły nóg. Miednica osadzona na kocu. Spójrz przed siebie, wdech, wyprostuj łokcie i przenieś ręce do bioder. I jeszcze zrobimy jeden siad ze skłonem. To będzie Upavishta Konasana, siad rozkroczny. Połóżcie sobie koc na środku maty lub za matą w taki sposób, że ten róg jest skierowany do przodu. I siadamy sobie na tym rożku. Prawa noga na zewnątrz, lewa noga na zewnątrz i wygodnie siadamy. Upavishta Konasana. Wyprostuj kolana, napnij uda, aktywne stopy, lewa ręka do przodu i w górę wdech, rozciągnij lewy bok ciała i teraz skręć ciało w prawą stronę. Lewa ręka jest cały czas, sięga do sufitu, jest wydłużona. Ta ręka wydłuża między innymi lewy bok ciała. I teraz sięgnij tą ręką do przodu, prawą przenieś lekko w przód i połóż tą rękę na macie, lewą. Idź opuszkami palców do przodu tyle, ile możesz i zatrzymaj się przy pierwszym przyjemnym oporze. Patrzysz przed siebie.
Jeżeli nie możecie pogłębić teraz skłonu, weźcie sobie klocek i rękę trzymajcie sobie na niskim, średnim lub wysokim klocku. I teraz spójrz na swoją nogę, spójrz na matę i czubek głowy skieruj do przodu, w kierunku prawej stopy. Lewy pośladek osadzony na kocu. Długa lewa noga. Ona pracuje od pachwiny wewnętrznej aż do wewnętrznej pięty. Wydłużajcie nogi. Prawą i lewą. I spójrz przed siebie. Wracamy. Ręce do tyłu. Napnij uda. Prawa ręka do góry, wdech. Wydłuż, rozciągnij prawy bok ciała. Skręt w lewo. Wydech. I ta prawa ręka teraz ciągnie nas w górę. Prawy pośladek osadza się w ziemi i prawa ręka w górę. Wydech, skłon. Idź lewą ręką też lekko w przód, w razie czego już przekładaj sobie klocek. Połóż rękę na matę lub klocek i idziemy. Patrzymy przed siebie, idziemy ręką do przodu. Zatrzymaj się przy pierwszym przyjemnym oporze, zasysaj łopatki, nerki. Idziemy, oddychamy i ustaw głowę w przedłużeniu kręgosłupa i czubkiem głowy sięgnij do stopy. Oddychaj. Długa prawa noga. Prawy pośladek na kocu. Oddycha klatka piersiowa. Rusza się przepona. Aktywne uda, stopy. Super, wracamy. Spójrz przed siebie. Do przodu rączka. Opuść ją. I wracamy. Zginamy nogi. Skrzyżuj łydki. I zrób taki swobodny skłon do przodu. Możesz łokcie oprzeć sobie na kolanach lub możesz przejść rękoma niżej na podłogę. Puść luźno głowę. Dosłownie 2 oddechy do całej linii kręgosłupa. Dobrze, przekładamy ręce w okolice stóp, kolan, prostujemy plecy, odwrotnie krzyżujemy nogi, druga noga z przodu i też skłon do przodu, ręce na podłodze lub na kolanach. Wdech i na wydechu opadnij tułowiem w kierunku podłogi, puść główkę, rozluźnij szyję, kark, rozluźnij barki i niech rozluźni się cała linia kręgosłupa. Jak chcecie, możecie sobie teraz troszeczkę też popływać, poruszać się w tej pozycji, poprzychylać w jedną, drugą stronę. I przenieś ręce na wysokość kolan, stóp i wyprostuj plecy. Pięknie, moi drodzy. Dobrnęliśmy do relaksu. Podłóżcie sobie pod głowę koc i wygodnie się połóżcie na plecach. Jeżeli ktoś lubi robić relaksy z wałkiem pod kolanami, to jak najbardziej można sobie teraz ten wałek podłożyć pod kolana. Kładziemy głowę na kocu. Zginamy kolana, lekko wysuń pośladki w przód. Zrób wdech, wydech. Opuść jedną, drugą nogę. Rozluźnij. Połóż ręce po bokach ciała. I zamknij oczy. I jeżeli czujesz, że coś trzeba poprawić w pozycji, to popraw. Ja kładę ręce bliżej ciała, bo tutaj jedna ręka mi ucieka na parkiet,
a lubię jak jest miękko pod grzbietami dłoni. I jak już czujecie się gotowi, to przekierujcie uwagę na swoje nogi. Dajcie im odczuć, że teraz wasza uważność jest właśnie na nie skoncentrowana. I poczuj w przestrzeni nóg stabilność, takie osadzenie. Poczuj się bezpiecznie, stabilnie, ugruntowana, ugruntowany. Poczuj, że po tej praktyce tak się osadziliśmy jeszcze bardziej w swoim ciele, co daje właśnie takie poczucie bezpieczeństwa. Jak jest poczucie bezpieczeństwa, to jest większy spokój w głowie. I poczuj teraz, jak w taki bardzo płynny sposób właśnie robi się wdech i wydech. Rozluźnione podbrzusze. I poczuj, jak ten oddech właśnie sobie faluje, tak jak przypływ i odpływ. I pozwól, żeby to ciało właśnie tak sobie falowało. Niech będzie tym wdechem i wydechem. Poczuj też taką wewnętrzną radość, lekkość, taki wewnętrzny uśmiech. I jednocześnie poczuj w sobie taką siłę i moc. Tą lekkość z takim poczuciem sprawczości, mocy, ochoty do działania, z zachowaniem wrażliwości serca, z zachowaniem tego głębokiego czucia. My doskonale wiemy, a jeszcze bardziej my doskonale czujemy, co jest dla nas dobre, a co nie. I pozwól, żeby przestrzeń serca jeszcze bardziej się otworzyła, rozszerzyła, rozciągnęła. Poczuj swoją wrażliwość, delikatność, dobro, ciepło. I odczuwaj teraz, jak powietrze przepływa przez gardło w dół i w górę. W taki też bardzo przyjemny sposób. Niech to wydychane i wydychane powietrze masuje przestrzeń gardła. Otwarta przestrzeń gardła, rozluźnione gardło. I jeszcze bardziej rozmiękcza się przestrzeń czoła. Rozbudza się intuicja. Rozbudza się wewnętrzne widzenie, słyszenie, czucie. I poczuj też takie połączenie z kosmosem, wszechświatem, tą olbrzymią przestrzenią, która jest w nas, wokół nas, nad nami, pod nami. I poczuj się jak takie ziarenko piasku. I poczuj wokół siebie właśnie te miliardy innych ziarenek. I zobacz, jak razem, wspólnie tworzymy tą całość. Tą jedność wszechświata. I oddychaj tą jednością. I poczuj, że żyjesz.
poczuj, że fajnie żyjesz. Podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę. Świetna robota. Otwieramy powolutku oczy. Podziękujcie sobie, uśmiechnijcie się do siebie, pogratulujcie sobie, poklepcie się i pochwalcie się za dobrą praktykę. I w ogóle często się chwalcie. Zginamy kolana. Przekręcamy się na boczek. Siadamy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą praktykę, za uważność, za bycie razem i zakończymy dzisiejsze zajęcia właśnie tą ciszą. Dziękuję.